Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj w moim filmiku chciałam Wam pokazać bardzo proste, pyszne danie. To danie będzie się składało z gotowanych ziemniaków. Mogą być w łupinkach ugotowane, mogą być ziemniaki, które Wam zostaną od wczoraj. Do tego dojdzie ser żółty i do tego dojdzie wędlina. Ja mam kiełbasę szynkową, którą usmażę z cebulką i poprzekładam to i zapiekę ten ser z tymi ziemniakami, z tą kiełbasą, z tą cebulką i Wam powiem, że będzie rewelacyjne. I dlatego, że to ono będzie dobre to danie, i dlatego, że ono będzie szybkie to danie i nie za bardzo drogie i niekoniecznie mięso, czy mięso jest w środku, coś tam zawsze. To będzie również danie, które możecie sobie zrobić jakby z resztek wędlin. Mamy jakąś imprezę, zostają nam wędliny, nie wiadomo co zrobić, smażymy ładnie, dodajemy cebulę, wykładamy wtedy na ziemniaki, sypiemy serem, oczywiście troszeczkę śmietany dołożymy jeszcze do zapieczenia i danie będzie gotowe i smaczne. A więc pół godziny takie danie macie już na stole i dlatego na to danie teraz Was bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście, jak można prosić o łapki, o supy, będę się bardzo cieszyła. Zapraszam. Proszę zobaczyć, tutaj mam 250 g gołdy sera. Możecie zastąpić innym dowolnym. Tutaj mam kilogram ziemniaków ugotowanych, obranych. Mam 3 cebule, około 150 g. I tutaj mam takie kiełbasy szynkowej. Toczkiem możecie dołożyć, co chcecie, co lubicie. Około 300 g, jeżeli macie na przykład kilogram ziemniaków, kilo 200. I teraz to, co ja robię, proszę zobaczyć, ja kroję tą kiełbasę na pół. Możemy dać całe plasterki, ale to jest wtedy za duży ten plasterek, a więc możemy również na 4 podzielić, czyli jeszcze raz tak i kroimy. Mam taki boczek, czy to szynka wędzona i dam również z 50 g do tego, a więc 300, 350, 400, zależy ile chcecie sami. I teraz potrzebujemy z łyżkę 2 oliwy, możemy dać również smalec, nie będzie przeszkadzał, również wskazany. Rozgrzewam patelnię z olejem, z oliwą, ze smalcem. Na czym smażycie, może być również to masło klarowane. Danie jest bardzo szybkie, bardzo proste, bardzo podzielne. Naprawdę zapraszam. Oczywiście w międzyczasie mogę sobie już pokroić cebulę. Jak duża cebula, to kroimy na pół i później plasterki w takie cieniutkie. Zaczynam smażyć już kiełbasę z boczkiem. Możemy dodać szyneczki do tego, boczku, bekonu. Tu chodzi o to, żebyśmy mieli wszystkie części jakby gotowe i tylko zapiec. Teraz możemy dodać już cebulki, jak będzie takie rumiane. Możemy sobie popieprzyć pół łyżeczki pieprzu czarnego. Możemy tutaj dać też pół łyżeczki cubrycy albo pieprzu ziołowego. Bo tutaj jest cebulka, łyżeczka pieprzu ziołowego. I cebula to wszystko przyjmie. Będzie miało fajny smak jeden. I tak smażymy około 3 minut. Ta cebulka musi się nam po prostu zeszklić, zarumienić, zmięknie trochę i będzie wszystko dobrze. I to już jest gotowe. Wyłączam. Teraz przechodzę do pokrojenia sobie ziemniaczków. Takie plasterki cieniutkie, około pół centymetra. Te ziemniaki są ugotowane, ale jeszcze nie są tak jakby całkiem ugotowane.
I to jest dobrze. To Wam się nie będą tak jakby rozpadać. Ale jeżeli się będą rozpadać, czy rozpadały kartofelki, to Wam powiem, że też Wam wyjdzie danie. I tak robię z wszystkimi ziemniakami. Ta forma jest około 18-20 na 20. Około, żebyście mniej więcej wiedzieli, jak duża. Teraz musimy to wszystko posolić jeszcze. Około łyżeczki soli. Tutaj mam paprykę słodką, około łyżeczki. Bazylię suszoną, również z pół łyżeczki. Tutaj mam tymianek, również z pół łyżeczki. Teraz na to dajemy jedną słodką śmietanę i polewamy to. I teraz rozprowadzę troszeczkę tą śmietanę. Teraz na to daję około, można powiedzieć, 1/3 tego sera. Będziemy dzielić ten ser, żeby nam się fajnie zapiekł, żeby nam się to wszystko nie spaliło u góry, na przykład, żeby on tu w środku był fajny. Teraz dopiero na to dajemy tą kiełbasę wędlinę. Teraz na to tniemy 2 pomidory. Możemy ściągnąć skórkę. Jak ktoś, na przykład ja ściągam często, ale jak taka twarda jest przy pomidorze, to nieraz nie. Można również sparzyć sobie. To wtedy skórka szybciej zejdzie. To, co tutaj możemy po pomidorach, to popieprzyć. Tak jak na kanapce. Z pół łyżeczki. I posolić. Każda część musi być przyprawiona, jak powtarzam zawsze, żeby na koniec dała fajny smak. Daję słodkie papryki tutaj jeszcze do środka, do tej drugiej części sera. I teraz dopiero sypiemy. I Wam powiem, jak to zapieczecie, tylko 20 minut, pół godzinki, zależy, na 180 stopni. Możemy na początku przykryć to czymś na 10 minut, 15, a później dopiero to zapiec. Też idzie, tak. Wtedy ten ser nie będzie taki wysuszony. I możemy czymś sobie przykryć najpierw te 15 minut pierwsze. Piekarnik jest nagrzany, a więc na 20 minut, a później ściągamy to i jeszcze na 10 minut zapieczemy, żeby to było rumiane. Na 200 stopni 20 minut, ściągamy później ten papier i jeszcze z 50 minut, żeby nam było rumiane. Proszę zobaczyć, już się zapiekło ładnie. Razem pół godziny. I teraz przechodzimy do pokrojenia sobie i nałożenia. Kroimy na pół i jeszcze raz na pół. Pięknie pachnie. Tak wygląda to danie gotowe. Myślę, że Wam się spodoba ta idea. Szybka propozycja. Na 4 osoby, 5 osób nawet możecie się najeść, a więc można powiedzieć z tego, co macie w domu. Zapraszam bardzo serdecznie. Oczywiście, jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła.